Cześć, witam Was na kanale Rootblog w materiale motoryzacyjnym. Materiale o Teslach, dlatego że dzisiaj zajmiemy się nową trójką, porównamy ją ze starą trójką, no i ta recenzja ma sens, dlatego że tym autem zrobiłem już ponad 15 000 km w 3 miesiące. Zapraszam. Zaczniemy sobie oczywiście od stylistyki i wyglądu tego samochodu. Zmieniło się dużo, zauważalnie dużo, natomiast przebrnę przez to szybko, bo wiem, że każdy już wie, jak wygląda Tesla Model 3 2024. Lampy w tej chwili obsługują adaptacyjne wycinanie, czyli mamy wycinanie poszczególnych fragmentów na drodze, żeby nie oślepiać innych kierowców, a żeby jednocześnie móc doświetlać sobie drogę, która nie jest przez nikogo zajmowana. Ten update wszedł niedawno. Tesla jest autem, które co chwilę się aktualizuje, więc 2 tygodnie temu dosłownie albo miesiąc temu wszedł ten update i w tej chwili to działa. W poprzedniej Tesli też te światła są. Jest hardware, nie ma softu. W tej chwili Tesla zapowiedziała, że też homologuje te lampy i one mają także działać tak samo jak w nowej trójce. No i znowu wejdą pewnie z kolejnym update'em. Jeśli natomiast chodzi o długość samochodu, auto nieznacznie urosło, to jest różnica 80 mm i jego długość to jest około 4,7 metra, więc mamy duży samochód typu sedan. Zmieniły się także rodzaje kołpaków. W tej chwili kołpaki Areo wyglądają trochę bardziej elegancko. Ja poprzedniej wersji nie lubiłem. Mati w ogóle ma jakiegoś customa, natomiast ja po prostu kołpaki zdjąłem i zaślepkami sobie te śruby zaślepiłem i jeździłem po prostu na feldze. Kołpaki Areo według testów to jest więcej, około 4-6% zasięgu. Jest to marginalne i pomijalne, natomiast z kołpakiem Areo zajedziecie teoretycznie dalej. Jeśli natomiast chodzi o zmiany, które są totalnie na minus i których nienawidzę w tym samochodzie, to brak czujników ultradźwiękowych. W tej chwili zobaczcie, zderzak w Tesla Model 3 2024 jest totalnie gładki. Nie ma tutaj żadnego czujnika, a wszystko opiera się na kamerach. Co prawda kamery są nowe, bo mamy tutaj HW4, czyli kamery 5-megapikselowe, które są zdecydowanie lepsze niż te w Tesla Model 3 poprzedniej generacji. Natomiast no to nie działa, słuchajcie, no po prostu to nie działa. Jakby ja jestem zawsze zestresowany, kiedy jadę w ciasnych miejscach, na parkingach, galeriach handlowych, czy nawet w centrum miasta, kiedy parkuję. No po prostu to obliczanie odległości nie działa. Często jest tak, że podjeżdżam w zależności od tego, jak pada światło. Na przykład dzisiaj jest przykład idealny takiego dnia, gdzie mamy teraz słońce, natomiast co chwilę ono zachodzi. I wystarczy, że staniecie przed białą ścianą, albo przed innym białym samochodem, albo w ogóle przed samochodem, no i kamera obliczy, że około 70 cm jesteście przed nim, po czym nagle słońce zajdzie, zmieni się ekspozycja, kamera zwariuje i teraz już jesteście na przykład 40 cm. Jest bardzo dużo rzeczy na forum opisywanych, ludzie po prostu wjeżdżają w ściany, zahaczają o coś. Jest mnóstwo czynników, które możemy tak naprawdę przez pół godziny tłumaczyć. Załóżmy, że położę na przykład coś tutaj, kiedy auto stoi, kamera tego nie zauważy, ruszamy i uderzamy w jakieś małe słupki, w jakieś ograniczniki takie, jakie mamy na blokady miejsc parkingowych itd., itd. Tego jest cała masa. No i to po prostu nie działa. Tutaj jest jeszcze, to w ogóle piękny egzemplarz. Mati się zdecydował, żeby przejąć ode mnie tą Teslę, bo właśnie ma czujniki. Zobaczcie, jak pięknie. Tu jest czujnik i one po prostu działają. No i jakby przez to, że Tesla nie ma ultradźwiękowych czujników, Elon mówi, że nie no, kamery, damy radę. Już parę razy udowodniliśmy, że to nie działa. No i tym samym nie działa Samon. Nie działają wszystkie funkcje zdalnego parkowania i tak dalej, więc jak kupujecie rozszerzonego autopilota, co jest absolutną bzdurą w Europie, bo to po prostu nie działa, to dostajecie tak naprawdę tylko i wyłącznie autonomiczną zmianę pasa. Nie macie wszystkich tych funkcji parkingowych, no bo Tesla sama nie ufa swoim kamerom. Linia boczna nie uległa zmianie, jakby drzwi są dokładnie takie same, kamery na słupkach B również są umiejscowione w tym samym miejscu. Klamka to też zostało dokładnie tak samo, czyli najprościej otworzyć to auto wciskając kciuka, następnie łapiąc to ręką i pociągając za drzwi. Dużo ludzi ma z tym problem, nie wie jak to zrobić i rzeczywiście te klamki są też problematyczne, ale to jest kwestia nauki. Uważam, że one są wygodne, no tutaj walka o aerodynamikę. Zmienił się natomiast element konstrukcyjny drzwi. To jest duża zmiana w stosunku do poprzedniej trójki. Zobaczcie, jak otworzymy sobie te drzwi, tu mamy taki bolec, który wchodzi tutaj idealnie w tą wnękę drzwi. Dzięki temu, jak zamykamy drzwi, raz, że one się zamykają troszeczkę ciszej i lepiej, dwa, że dostajemy większą sztywność zawieszenia. To ma oczywiście właściwości jezdne, bo auto jest po prostu bardziej zwarte i sztywne, natomiast poprzednia Tesla też bardzo dobrze się prowadziła, o tym sobie jeszcze powiemy. Natomiast nie skrzypi nic. Całe nadwozie przez to jest bardzo usztywnione, to jest zabieg stosowany często w autach też sportowych. Dzięki temu na przykład wjeżdżacie do garażu, podjeżdżacie pod krawężnik, no to ta buda, nazwijmy to kolokwialnie, nie chodzi, więc po prostu auto też jest po prostu cichsze, nie skrzypi i jest lepiej spasowane. Jeśli natomiast jeszcze chodzi o różnicę, dodatkowe wyciszenie, to podwójne szyby z tyłu. W poprzedniej wersji, jak widzicie, mamy jedną szybę, a tutaj mamy też podwójnie klejoną szybę, tak jak z przodu. Fajne jest to, że trójki nowe są produkowane w Szanghaju, więc nie ma aż tak złego spasowania, wszystko jest dobrze spasowane, nic nie trzeba było poprawiać. Natomiast po fabryce w USA w Tesli Matiego parę razy była na delikatnych poprawkach. Jeśli chodzi o tył,
Na pierwszy rzut oka zmiany nie ma dużo, no ale znowu odświeżona linia, czyli mamy takie bardziej trochę sportowe, trochę bardziej nowoczesne lampy. One mi się osobiście bardzo podobają. Jest napis Tesla zamiast logo, więc tu też jest takie odświeżenie, fajnie to wygląda. Znaczek Dual Motor, bo akurat to jest long range, tu mamy standard range plusa, więc tutaj oznaczenia nie ma, ale tutaj jest no tak naprawdę mały szczegół. Znowu zderzak delikatnie przeprojektowany, tutaj mamy bardziej widoczny plastikowy element na dole wraz ze światłami. Tutaj mamy tylko odblaski. Dlaczego ze światłami? Dlatego, że kiedy otworzymy bagażnik, to jak widzicie, lampy podnoszą się razem z całą klapą. Czy to jest wada, czy zaleta? Moim zdaniem wada, dlatego że przede wszystkim tutaj bardziej się zbiera brud, no ale to akurat jest pierdoła, którą można sobie łatwo wyczyścić, natomiast te kanty są tutaj po prostu ostre. Więc jak na przykład macie dziecko, które ma około 1,40 m, 1,50 m, no to jest to element, który po prostu łatwo zahaczyć. Kolejna sprawa, jakby tutaj wiadomo, podnosicie te lampy, więc automatycznie całość sterowania przechodzi na dół. Ta lampa jest niewidoczna, ona jest w takim nieoczywistym miejscu. Oczywiście w nocy jest to widoczne. Tutaj są też oczywiście światło awaryjne, światło cofania. Ja się trochę czepiam, ja wiem, ale mi się to po prostu nie podoba. Zobaczcie, jak tu się otwiera bagażnik. Po prostu jest to moim zdaniem bardziej bezpieczne, bardziej użyteczne. Jeśli natomiast już jesteśmy przy przestrzeni bagażowej, jak widzicie, no jest to budowa typowego sedana, więc ta komora załadunkowa jest, no powiem, że średnia. Kiedy przewożę tutaj więcej rzeczy, pakuję się na jakieś wyjazdy, czy jedziemy na plan filmowy, no to nie do końca wygodnie się tutaj wszystko pakuje. Oczywiście godzicie się na to, kupując sedany. Jeśli nie chcecie sedana, kupcie sobie model Y, wtedy z szybą się podnosi cały bagażnik, jest piękna przestrzeń załadunkowa. Natomiast bagażnik jest głęboki, to jest akurat na plus. No na minus niestety tutaj mamy gołą blachę, więc możemy łatwo zahaczyć, czy to o głośniki, czy właśnie o tą belkę. Jak widzicie, już mam delikatnie porysowany samochód, no bo wciskając jakieś rzeczy, po prostu upychając, no to tutaj zahaczamy, więc jest to trochę uciążliwe. Pojemność bagażnika według specyfikacji Tesli to 594 litry i to jest dosyć ciekawe, bo oni to chyba liczą w tej chwili z tą komorą, która jest pod spodem. Wcześniej podawali, że model 3 miał 425 litrów, ale dokładnie bagażniki są takie same. Różnice są minimalne, a wiem to dlatego, że ja sobie opcjonalnie kupiłem taką matę do bagażnika, ona mega chroni bagażnik, polecam, to jest wydatek około tam 120 zł. Zobaczcie, ile rzeczy, ja często hulajnogi przewożę w bagażniku, więc zahaczam, ile tutaj rzeczy ta mata już przyjęła. No i dzięki temu po wyjęciu mam bardzo czysty, fajny bagażnik. No i tutaj jest ta komora, w której ja trzymam ładowarki, przedłużacze, jakieś rzeczy, które mogą mi się przydać, takie do ładowania głównie samochodu. To fajnie sobie wchodzi pod spód, a tutaj tak naprawdę mam 425 litrów, które są dostępne do przewożenia bagaży. Po bokach mamy jeszcze dwa schowki, one są dosyć płytkie, szmatki, kamizelka, płyn do mycia szyb, a po lewej stronie gaśnica. I wracając do wymiarów bagażnika, ta mata jest dokładnie wyjęta z poprzedniej Tesli Model 3, no i ona wchodzi idealnie, tam są różnice dosłownie marginalne, więc no te bagażniki są dokładnie takie same. Natomiast to nie jedyna przestrzeń bagażowa w Tesli, z przodu jest 88 dodatkowych litrów, które bardzo się przydają. Maskę otwieramy z aplikacji albo z ekranu w środku samochodu. No i tutaj mamy taką małą przestrzeń bagażową. Ona się pomniejszyła w stosunku do jeszcze poprzedniej Tesli Model 3. W momencie, kiedy jakby weszła pompa ciepła, no to ten bagażnik troszeczkę zmalał, no bo musieli gdzieś to upchnąć. Natomiast brawo dla Tesli. Niestety większość samochodów elektrycznych pod maską ma co najwyżej wlew do spryskiwaczy albo w ogóle się nie da otworzyć maski. Tutaj mamy dodatkową przestrzeń bagażową. Ja tutaj często wciskam sobie dwa plecaki albo mam takie dwie specjalne torby, które są idealnie wymiarowane. No i to zawsze pomaga. Ja spokojnie do tego bagażnika jestem w stanie się spakować na 10-dniowy wyjazd. A propos wymiarowania idealnych toreb, to właśnie u Matiego zauważyłem, że to jest perfekcyjne wykorzystanie tej przestrzeni bagażowej. Natomiast jeszcze mała zmiana użytkowa, dosłownie mała. W poprzedniej Tesli tutaj wlewało się płyn do spryskiwaczy, więc trzeba było się trochę nachylić, trochę nagimnastykować. Tutaj w tej chwili jest bardziej użytecznie, bardziej nowocześnie. No i po prostu wygodniej, wlewamy go tutaj. Przedni bagażnik w Tesli przydaje się także na przykład do wożenia jedzenia. Nikt nie lubi śmierdzącego kebaba w kabinie, więc można sobie to spakować tutaj, no i mieć z tym święty spokój. Kończąc temat zewnętrznego wyglądu Tesli, oczywiście nowa trójka to kolejne oszczędności. Nie tylko zabrano ze zderzaka czujniki parkowania, nie ma także przednich świateł przeciwmgielnych. No to co, zapraszam do środka, zobaczmy co tam się zmieniło.
Zmian w środku na pierwszy rzut oka jest mnóstwo. Zaczynam od drzwi. One są w tej chwili troszeczkę przeprojektowane. Przede wszystkim tutaj mamy bardziej miękki materiał. To są różnice marginalne, ale kiedy dotykam jeden i drugi, to czuję, że tu jest po prostu bardziej miękko. Doszedł oczywiście ambient, który możemy sobie zmieniać. Kolorów jest mnóstwo, więc fajnie. To tak przełamuje ten estetyczny wygląd środka, bo w środku w Tesli, jak wiecie, jest bardzo sterylnie. No i czasami brakuje po prostu oświetlenia podczas jazdy w nocy. A ten ambiencik dodaje nam po prostu takiego szyku, elegancji, no i trochę przełamuje to nudne wnętrze. Mamy także taki materiał, którego wcześniej nie było i ten materiał się różni. W modelu Long Range on jest bardziej premium, on przypomina taką Alcantarę z Audi, natomiast w modelu Standard Range ten materiał jest no taki jak obszycie głośnika i to jest dokładnie ten materiał, którym jest osłonięty soundbar, ale o tym za chwilę. Zmieniły się także schowki, w tej chwili Tesla ma miękkie materiały aż do samego dołu, więc to jest super. W poprzedniej wersji tej, którą jeździ Mati, tutaj mamy po prostu perfidny plaściur, tutaj mamy miękki, fajny, taki skóropodobny materiał i schowki są także wyścielone miękkim materiałem w środku, więc nawet jak tutaj coś macie, to nie rezonuje to podczas głośniejszego słuchania muzyki, no i nie lata przy przyspieszaniu i hamowaniu. Kolejną zmianą jest także obszycie miękkim materiałem każdego elementu w środku. Tutaj w poprzedniej wersji był plastik, teraz mamy tutaj po prostu miękki materiał. Tesla zadbała generalnie o to, że jak zajmujemy miejsce za kierownicą, to gdzieś nie dotkniemy, mamy miękki materiał i mamy takie wrażenie, że siedzimy w samochodzie znacznie droższym. Takie zabiegi, słuchajcie, jak obszywanie materiałem nawet podłogi, czy miękkie schowki na samym dole, no są bardziej znane z marek premium niż z samochodu, który kosztuje około 200 000 złotych. Największą oczywiście zmianą jest kierownica, szczególnie dla kierowcy. Tutaj Tesla poszła w taki kompromis. Ja jeszcze jeździłem przez jakiś czas modelem X, tam miałem w ogóle wolant, to była tragedia. Natomiast Tesla trochę z tego wolantu wzięła, później zrobiła nową kierownicę, która wygląda bardzo elegancko. Fajne jest wgłębienie na kciuki i na poduszki, więc kiedy chcemy naprawdę sobie pojechać troszeczkę szybciej w zakrętach, to ta kierownica jest bardzo wygodna. Jest trochę mniej mięsista niż poprzednia wersja. Jest przeprojektowana poduszka powietrzna, która jest bardziej nowoczesna, bardziej minimalistyczna, nie krzyczy tak bardzo, no właśnie tym logo Tesla. Fajne jest to, że w wolancie trąbienie było dotykowe. To był dramat. W tej chwili trąbimy po prostu naciskając klakson, klasycznie na środku, więc no jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do tego z innych samochodów. Natomiast a propos dotyku, niestety nie ma tutaj żadnych manetek. Stety i niestety. Z jednej strony mamy znowu czystość i taką fajną przestrzeń, z drugiej no jest to po prostu znowu nieużyteczne. Kierunkowskazy dotykowe, one są połączone. Połączony jest fizyczny przycisk z dotykowym przyciskiem, czyli w tej chwili, w momencie kiedy wciskamy, to mamy nie dość, że uskok, to jeszcze sygnalizację haptyczną. To jest fajne, bo w wolantach było tak, że była tylko haptyka, ona czasami się potrafiła zaciąć, więc nie wiedzieliście, czy wrzuciliście kierunek, czy nie. Mamy tutaj taki mały symbol, więc teoretycznie jesteście w stanie się przyzwyczaić po tych 15 000 kilometrów. Przy zmianie pasa, to przy skręcaniu w mieście, no to już jesteście bez problemu w stanie to zrobić. Natomiast kiedy skręcacie na rondzie, macie trzeci zjazd, czyli skręcacie w lewo na rondzie, mniej więcej w ten sposób. No i w tej chwili ja bez spojrzenia na dół nie jestem w stanie wrzucić tego kierunkowskazu intuicyjnie. No nie jestem, musiałbym cały czas trzymać rękę, ale to jest po prostu niewygodne, kiedy skręcamy. Więc niestety wyjazd z ronda przez pierwsze kilometry to jest abstrakcja, natomiast no, po 3 miesiącach ja już się do tego przyzwyczaiłem, ale nadal nie jest to wygodne i intuicyjne. Dwie rolki są adaptacyjne, więc tymi rolkami na przykład potraficie ustawić lusterka po odpowiednim wybraniu funkcji na ekranie, jesteście w stanie zmienić tym utwór, ustawić tym tempomat, włączyć tempomat i tak dalej, więc te rolki są adaptacyjne, one są wygodne, fajne, są metalowe. W poprzednich wersjach Tesli, przed jeszcze tymi z pompami ciepła, to były rolki plastikowe, pokryte delikatną gumą, która się po prostu wycierała i kleiła. W tej chwili mamy rolki metalowe, fajnie to wygląda, no i jest jak najbardziej intuicyjne. Jeśli chcemy komuś mrugnąć, no to tu znowu mamy przycisk dotykowy i od razu nam się odpala menu świateł. To jest do końca wygodne? No nie, ale tego przycisku rzadko używamy. Tak samo włączanie i wyłączanie wycieraczek i spryskiwaczy także jest z kierownicy. Po naciśnięciu wycieraczki nam zrobią przetarcie szyby, no i później odpala nam się menu wycieraczek. O wycieraczkach też sobie jeszcze powiemy, bo działają fatalnie, bo są oparte na kamerach i to jest kolejna bolączka Tesli. Oni wyprzedzają swoją epokę, a jednocześnie knocą rzeczy, które są podstawowe i do których przyzwyczajona jest ludzkość. Fajną opcją jest też wejście w kamery, no nie ma czujników, więc te kamery włączamy tutaj często. Dobrze, że jest ich 8, w tym 3 użyteczne podczas parkowania, więc to jest wygodne, ale o tym sobie jeszcze powiemy podczas jazdy. Poza tym nie mamy zegarów, wszystkie funkcje samochodu, także aktualna prędkość kontrolki są wyświetlane w lewej części ekranu.
do przyzwyczajenia. Jakby Teslą Model 3, generalnie Teslami jeżdżę już od ponad 3 lat. Zrobiłem ponad 100 000 kilometrów tymi samochodami i jakby jestem przyzwyczajony do tego, że to jest ta prędkość. Na pierwszy rzut oka trzeba czasami zerknąć, ale później jakby pole widzenia jest na tyle szerokie, że tutaj łapiecie informacje o prędkości, no i jedziecie sobie bez problemu. Natomiast znam ludzi, którzy tutaj montują sobie opcjonalnie czy telefon, czy jakiś opcjonalny wyświetlacz, który później wpinają do samochodu i mają wyświetlaną aktualną prędkość. Jeśli natomiast chodzi o fotele, sterowanie oczywiście elektryczne w pełni wraz z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Oczywiście Tesla dalej szuka oszczędności, u Matiego pasażer także ma lędźwia, u mnie już niestety nie. Jeśli natomiast chodzi o sam fotel i pozycję za kierownicą, tutaj jest lepiej, dlatego że fotele są wreszcie dostosowane do Europy. W Matiego wersji to jest typowy Amerykaniec, czyli duży, rozlany fotel bez absolutnie żadnego trzymania bocznego. Skóra, jak to się śmiejemy z znajomymi, z węża strażackiego, więc jest to ekoskóra. Tyłek się ślizga, nie trzyma absolutnie w żaden sposób w zakrętach. Tutaj jest zmiana, mamy delikatne boczki. Nie mówię, że to jest auto sportowe, bo to nie jest auto sportowe, więc też nie wymagam takiego fotela. Fotele są dużo wygodniejsze, są przeprojektowane, fajnie trzymają plecy, fajnie trzymają właśnie uda. Jest troszeczkę wydłużony ten fotel, oni go zwęzili i troszeczkę wydłużyli w stosunku do poprzedniej wersji. Dzięki temu zdecydowanie lepiej się tym jeździ. No i fajne jest to, że poza ogrzewaniem, które mamy w standardzie, jest w tej chwili wentylacja. Jeśli natomiast chodzi o ekran centralny, on zmalał i jednocześnie urósł. Już Wam tłumaczę. Obramówka tego ekranu jest mniejsza, natomiast jak widzicie ramki są też zmniejszone w stosunku do poprzedniej Tesli. Tutaj jest w tej chwili 15,4, jest to ekran OLEDowy, natomiast w poprzedniej Tesli było 15 cali i te ramki były grubsze. Tutaj za pomocą ekranu sterujemy wszystkim w naszym samochodzie. Nie będę się przez to wszystko przeklikiwał, bo ta recenzja trwałaby 100 lat. Wszystko, dosłownie wszystko sterujecie tutaj z tego auta. Odnośnie nawet zmiany tych światełek, jak widzicie, tych kolorów jest cała masa, to jest taka jakby nowość. Nowością są także funkcje, które Tesla musiała wprowadzić poprzez po prostu normy homologacyjne. W tej chwili jest powiadomienie o senności, tutaj nad lusterkiem są takie 2 lasery, które jakby monitorują stan kierowcy. To oczywiście nie działa, dlatego że jest głównie na podstawie kamer, a także zachowań, więc wystarczy ziewnąć i on krzyczy, że zasypiacie, a w nocy nie widzi Was dobrze, więc nigdy się nie upomina, a wtedy jesteśmy najbardziej senni. W zakładce bezpieczeństwa macie ostrzeżenie o senności kierowcy, można to wyłączyć, natomiast za każdym razem, kiedy wyjdziecie i wejdziecie do samochodu, to się automatycznie włącza. Tak samo włącza się informacja o tym, że kiedy odpalicie samochód, ruszacie, tutaj macie, widzicie, taki głośniczek i tutaj Tesla szczytuje znaki, czy to z kamer, to też nie działa zawsze dobrze, czy chociażby z nawigacji, no i kiedy przekroczycie prędkość, no to ona dźwięczy. Można to wyłączyć poprzez jedno naciśnięcie, natomiast też musicie robić to za każdym razem. Sterowanie dmuchawą także się nie zmieniło, natomiast zmieniło się sposób ogrzewania kanapy z tyłu. Kiedyś były 3 fotele możliwe do ogrzania, w tej chwili są tylko 2, a ten środkowy fotel, zaraz sobie powiemy o tym, pełni funkcję także podłokietnika. Kolejne zmiany we wnętrzu. Tak jak już wspominałem, soundbar jest w tej chwili pokryty taką maskownicą. Tutaj mamy ten głośnik centralny, on gra bardzo dobrze. System audio jest w ogóle zmieniony w Tesli. W tej chwili masz 18 głośników. No i co ciekawe, głośnik jest nawet w takiej belce poprzecznej w tym miejscu. System audio gra naprawdę dobrze. Oczywiście nie jest on sygnowany żadnym markowym audio, natomiast w kuluarach mówi się, że inżynierowie z Bang & Olufsena pracowali nad tym systemem i rzeczywiście Tesla gra świetnie. Nie mogę się absolutnie do niczego doczepić. Audio jak w samochodzie za 200 000 i jest to audio standardowe, bo konfigurator Tesla, jak wiecie, to 5 kliknięć, jest absolutna petarda. Znowu wszystkie miękkie materiały w środku, deska rozdzielcza obszyta taką ekoskórą, dodatkowo widać, że tam jest przynajmniej ten 1 mm gąbki, więc to wszystko jest miękkie, fajnie się to dotyka. W wersji czarnej mamy taki plastik kropkowany, to wygląda estetycznie. Zniknęło to drewienko z drzwi, u Matiego na szczęście jest tylko drewienko w centralnej części, w drzwiach tego nie było jeszcze, później to drewienko zaczęło wchodzić. Kwestia estetyki, mi się po prostu bardziej podoba to nowe wnętrze. Zmienił się także sposób otwierania drzwi. Mamy oczywiście przycisk, natomiast on jest teraz bardziej wkomponowany. Jest na szczęście fizyczny, no i po prostu naciskamy klamkę i drzwi nam się otwierają. Jeśli chodzi o schowki, jest dużo gorzej. Mamy gniazdo 12V, to spoko, natomiast nie mamy gniazd USB-C. Tak w poprzedniej wersji tutaj w tej komorze, w tym wielkim schowku były 2 gniazda USB-C. Tutaj mamy szufladę i tutaj jest kolejna zmiana, dlatego że ta szuflada zasłania nam cup holdery. Wcześniej tego nie było, cup holdery były cały czas wyeksponowane. Natomiast te cup holdery wreszcie są dostosowane do europejskich rozmiarów. Tam mamy rozmiar amerykański w tej poprzedniej Tesli, więc butelki latały. Trzeba było korzystać z tematów aftermarketowych, kupować takie specjalne wkładki, żeby te butelki nie latały. Teraz jest to poprawione.
Podłokietnik. Tu jest bardzo podobnie, natomiast w podłokietniku mamy jedno gniazdo USB-C. Nie rozumiem, dlaczego w nowym samochodzie pozbyto się gniazd USB-C. To jest dla mnie paranoja. 2 gniazda to jest absolutne minimum. 2 gniazda mamy z tyłu, a jedno gniazdo z przodu, więc trochę dziwnie. No i kolejna zmiana na gorsze, czyli schowek przed pasażerem. Jest w tej chwili zamykany na magnes, więc uwaga, jest mega głośny. W ogóle jest to zbędne. Kolejna sprawa, niestety jest mniej pojemny, mniej foremny, mniej pakowny, no po prostu gorszy. Szkoda, że Tesla poszła w tę stronę, bo ten schowek bardzo lubiłem, można było tam schować dużo fajnych rzeczy. No i dodatkowo jest on oczywiście zabezpieczony pinem. Jeśli chodzi o zasłonki, tak samo jak było, też tutaj regulowane w ten sposób. Taki, można powiedzieć, że smart cover na lusterko. Fajne. Zmienił się także sposób uruchamiania awaryjnych. W tej chwili są one dotykowe. Uważam, że to za totalną paranoję. Jest to nieintuicyjne znowu. Jakby fizyczny przycisk. W momencie, kiedy jesteście na drodze, dziękujecie komuś za to, że Was wpuścił, nie może być dotykowy. No i też tutaj skrywa się awaryjna skrzynia zmiany biegów, no bo bieg wybieramy poprzez przesuwanie samochodzikiem do przodu lub do tyłu lub za pomocą AI. AI analizuje za podstawie kamer to, jak zaparkowaliśmy i w momencie, kiedy wsiadamy do samochodu, zapinamy pasy, to sugeruje nam bieg. Nie wiem, czy w tej chwili zasugeruje, bo już... O, zasugerował. Naciśnij hamulec, nie. Jednak nie zasugerował, no bo już parę razy ten bieg wybraliśmy. Natomiast pokażemy Wam w jeździe na mieście, jak to fajnie działa. W 95% przypadków działa to dobrze, więc ta zmiana biegów, zawracanie, takie rzeczy jest bezproblemowe, to łapiecie bardzo szybko, jest to intuicyjne i absolutnie nie przeszkadza. Natomiast kiedy ekran się zawiesi, zgaśnie, no to macie możliwość wrzucenia fizycznie biegów po prostu dotykowo z sufitu. Lampki w tej chwili też dotykowe, zmieniona struktura, białe światełko, fajnie. No to co, idziemy do tyłu. A z tyłu, jak to mówią, szału nie ma. Jest to jednak samochód mały, ta szyba szybko opada, 1,85 m. Siedzę w tej chwili za sobą, jak widzicie, miejsca na nogi nie ma tutaj zbyt dużo, raczej kolanami wadzę o fotel. Jak się wyprostuję, dotykam głową szyby, więc nie mam absolutnie miejsca nad głową. To taka moja naturalna pozycja z tyłu, to jest mniej więcej coś takiego. Wtedy kolana rozchodzą się na bok, miejsce nad głową troszeczkę zostaje, natomiast nie jest zbyt komfortowo z powodu podłogi. Fotel mam opuszczony na maksa, ja tak jeżdżę na co dzień tym samochodem i niestety tutaj miejsca na nogi po prostu nie ma, nie ma jak tych stóp wsadzić. Tutaj znowu przychodzi z pomocą Model Y, gdzie te stopy wchodzą bezproblemowo, jest dużo miejsca na głowę, dużo miejsca na nogi, jedzie się zdecydowanie lepiej z tyłu. Dzieciaki sobie tutaj dadzą radę, myślę, natomiast w 4 dorosłych, już nie mówię o 5, no to jeździ się tak średnio wygodnie. Natomiast z nowości z tyłu mamy oczywiście dalej poprowadzoną linię ambientu, fajnie, dalej są miękkie materiały do samego dołu, więc tutaj nie ma jakby cięcia kosztów z powodu tego, że siedzimy z tyłu. Nowością jest oczywiście 8-calowy ekran, on jest mniejszy niż w modelu X i S, bo w S-kach i X-ach nowe ekrany mają 10 cali, natomiast tutaj mamy sterowanie dmuchawą, fajne, bo pasażerowie sami mogą się obsłużyć. Kolejna sprawa, mamy sterowanie ogrzewaniem kanapy, no i fajny tryb prezesa, czyli możliwość przesuwania prawego fotela z tylnego ekranu. No jak kogoś wieziemy, no to on sobie sam może ten fotel z przodu wyregulować. Dostęp do muzyki, możemy tutaj sterować Spotify'em, przewijać utwory, mega fajne, wygodne, szybko działa. No i co najważniejsze, dostęp do Netflixa, YouTube'a, Twitcha, także podczas jazdy. Możecie tutaj podłączyć niezależny zestaw słuchawkowy za pomocą Bluetooth. No i załóżmy, pasażerowie z tyłu, wasze dzieci oglądają sobie bajki na YouTubie, Netflixie, wy z przodu słuchacie sobie swojej ulubionej muzyki i nic tutaj nie koliduje. Z tyłu możemy także grać w gry i tutaj znowu możemy podłączyć pada i znowu grać sobie podczas jazdy. Rewelacja, zabija czas, natomiast na dłuższe dystanse nie jest wygodne, bo siedzimy sobie w ten sposób i cały czas musimy patrzeć na ekran, który jest trochę za nisko i w pewnym momencie po prostu będzie nas bolała szyja. Ale i tak uważam, żeby zabić czas, zabawić dzieciaka, no i umówmy się, w aucie za 200 000 złotych ekran z tyłu, fajny bajer. Mamy 2 porty USB-C, mamy nawiewy, no i kieszenie w fotelach na takim gumowym pasku. Spoko, żeby coś tutaj sobie wsadzić. Fajnie jest to zrobione. No i tak jak już mówiłem, podłokietnik, który jest tożsamy z zabraniem jednego miejsca. 2 cup holdery, podłokietnik jest dłuższy, wygodny, fajnie się tutaj siedzi, jest mięciutki, więc wygodnie możemy sobie tutaj podróżować. No i też dostosowany do rozmiarów europejskiej Coca-Coli, a nie do amerykańskich wiader, jak ja to mówię. Kanapa z tyłu nie jest wentylowana, natomiast perforacje są. To jest niestety wada, bo ciężej te fotele czyści. Ta ekoskóra, która była u Matiego, to jest banał w czyszczeniu. Niestety tutaj przez tą perforację wchodzi piasek, wchodzi brud. No jak macie dzieci, no to z pewnością będziecie musieli sobie co jakiś czas tutaj z wykałaczką pokombinować.
Kończąc omawianie wnętrza, fajnie się natomiast siedzi z tyłu, bo widzimy fajną panoramiczną szybę z przodu, a także sufit, który jest połączony z tylną szybą. To jest jednolita tafla szkła. Mamy tylko belkę bezpieczeństwa z 2 LEDami i to jest fajne, bo no nie czujemy się tutaj klaustrofobicznie. Szyba jest przyciemniona fabrycznie przed promieniowaniem UV. Niestety w gorące dni się bardzo nagrzewa i oddaje trochę ciepła, a w zimie czasami potrafi nawet być lekko zaszroniona na krawędziach. No i niestety też przepuszcza to zimno. Można sobie kupić izolatory, natomiast spokojnie ten nawiew, który jest wbudowany w samochód, daje sobie radę i utrzymuje chłód w lecie, a ogrzewanie w zimie. No i standardowo, to też było w poprzedniej wersji, mamy 2 haczyki na przykład marynarkę czy koszulę. No to co, czas opowiedzieć, jak mi się jeździło przez ostatnie 3 miesiące, czy te 15 000, a właściwie już 16 000 km były problematyczne. No i co, przejedźmy się, no i sprawdźmy. Będę porównywał ją z poprzednią wersją, bo do niedawna taką jeździłem. Natomiast tak jak widzicie, AI w tej chwili wykryło, że chcemy jechać do przodu, rzeczywiście przed nami nikogo nie ma. Potwierdzam tylko naciśnięciem hamulca, auto jest w tej chwili uruchomione, włączyło bieg do przodu, nacisnę delikatnie pedał przyspieszenia, no i auto rusza. Sama jazda Teslą, no jest to po prostu przyjemność. Jakby auto jest tak przyjemne w prowadzeniu, jest tak płynne, no że chce się nim jeździć, po prostu. Sprawia to radość i często jest tak, że ktoś mówi, a robię 10 000 kilometrów rocznie, więc ja w sumie to tak się kręcę dookoła komina, po czym kupuję na przykład Teslę i mówi, kurczę, w pół roku zrobiłem 15 000, bo tak mi się dobrze jechało, tak się fajnie pokonuje kilometry Teslą. I rzeczywiście to jest prawda. Tym autem jedzie się fenomenalnie. Jest płynność przede wszystkim, którą daje sam elektryk. Mocy tutaj nie brakuje. Mamy napęd na 4 koła. Prawie 400 koni mechanicznych. Do setki to auto przyspiesza w okolicach 4,4 sekundy, więc jest bardzo szybkie. Domyślnie napęd jest na tył, natomiast no, elektronika dołącza silnik przedni, kiedy potrzebuje. No my tego praktycznie nie czujemy. Ciężko tym autem wpaść w poślizg, jakby jest bardzo bezpieczne, te systemy tutaj nad nami czuwają, no więc po prostu się tutaj płynie. Dodatkowo one pedal driving w mieście to jest petarda, stoicie w korku, jedziecie sobie powoli, wystarczy, że tylko muskacie pedał przyspieszenia, no i oczywiście odpuszczając pedał przyspieszenia, tym samym odzyskujecie energię, rekuperacją hamujecie, no i nie zużywacie klocków, co oczywiście jest też tańsze w eksploatacji. Wracając natomiast do wrocławskich dziur. Jak widzicie trochę, teraz mamy na przykład piknięcie, jedziemy 55, a Tesla nas zaalarmowała. Żeby to wyłączyć, należy nacisnąć za każdym razem ten ogranicznik i wtedy jak będziemy delikatnie nawet jechać szybciej niż dozwolona prędkość, no to wtedy to auto nie będzie nas upominało. Warto sobie to wyłączyć, bo często ona złapie jakąś prędkość z parkingu, nie zaktualizuje jej i na przykład wyjeżdżamy na drogę, która ma ograniczenie do 50, a mamy szczytany znak z parkingu, gdzie było 10, no i Tesla po prostu bez sensu pika. Wracając do tych dziur. Bardzo fajnie to zawieszenie pracuje, jak na samochód oczywiście za 200-250 tysięcy jest nieźle, jest troszeczkę lepiej, bo mniej tłucze niż w poprzedniej trójce, natomiast nie jest to zawieszenie super komfortowe. Musicie wiedzieć, że Tesla jest no, co prawda amerykańskim samochodem, ale jednak troszeczkę twardszym niż taka typowa kanapa. W codziennym użytkowaniu to absolutnie nie przeszkadza, o ile nie wybierzecie modelu Performance, który jeszcze nie jest dostępny, no to myślę, że będziecie z zawieszenia zadowoleni. Fajnie wybiera dziury, nic tutaj przede wszystkim w środku też nie trzeszczy i to wszystko jest dobrze spasowane. Zobaczcie, jak ja nacisnę nawet coś tutaj, chcę czymś poruszyć, no tutaj nic nie wydaje dźwięków, więc to jest fajne, bo nawet jeśli wpadniemy w dziurę, to zostanie ona fajnie wybrana przez zawieszenie, a w środku nie mamy wrażenia, że raz auto zawali nam się na głowę. Przejeżdżamy przez tory i jest naprawdę komfortowo. Kolejny miejski test, kostka z łatami asfaltu, więc najgorszy możliwy, że tak powiem, sort miejski. A i tak naprawdę tym autem się tutaj przyjemnie jedzie. Można też normalnie rozmawiać i raz, że jesteśmy na oponach zimowych, które nie mają wygłuszenia, te w standardzie mają wygłuszenie, więc jeszcze jest troszeczkę ciszej, to dodatkowo jadąc 40 na godzinę te nierówności są fajnie tłumione, a jest na tyle cicho w kabinie, że naprawdę nie czujemy się jakoś przytłoczeni nierówną drogą. Jedzie się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o zużycie w mieście, w zimie jest to między 17 a 18 kWh na 100 i tu mówię o zimie poniżej zera. Natomiast byłem tym samochodem w Hiszpanii, o tym zaraz sobie też powiemy. Natomiast w Hiszpanii temperatury były już w okolicach 16-20 stopni i wtedy jak jeździłem po mieście, to nie przekraczałem 15 kWh. Co oznacza, że ten samochód spokojnie przejedzie okolice 500 km po mieście. Oczywiście nikt nie jeździ 100-0, to jakby tak nie użytkujemy auta. Zasadniczo ja się trzymam między 20 a 80%, więc ładuję auto co 350 km mniej więcej w mieście.
Ładuję je w domu, więc praktycznie nie poświęcam czasu na ładowanie, bo raz, że jest to najtańsza forma, dwa, że idę spać i rano mam auto gotowe. Natomiast jakby kosztowo jest to najtańsza forma przemieszczania się po mieście. O kosztach sobie też jeszcze później powiemy. Natomiast jest to też jeden z bardziej ekonomicznych samochodów, jeśli chodzi o jazdę po mieście, bo mając auto prawie 400-konne, zużywamy tak mało kilowatogodzin. Dodatkowo mamy cały czas tą moc dostępną. No, raz w tygodniu to auto sobie ładuję i przez cały tydzień krążę po mieście, nie martwiąc się absolutnie o zasięg. Wrzucanie kierunkowskazów, zobaczcie. Klikam i skręcam. To jest już bardzo intuicyjne i ja jestem do tego przyzwyczajony. Tak samo teraz. Ja patrzę cały czas na drogę, na przykład chcę zmienić pas, ja wiem, gdzie jest kierunkowskaz w prawo, dodatkowo automatycznie odpala mi się kamera, więc mam kontrolę martwego pola i bez problemu ten pas zmieniam. I z drugą stronę, mogę się patrzeć na Was, ja wiem, gdzie ten kciuk ląduje, no i już wyczułem sobie te kierunkowskazy, no tak mniej więcej po 5000 km. Jeśli chodzi natomiast o precyzję prowadzenia i zachowanie się samochodu, on jest bardzo przewidywalny, dodatkowo jest bardzo precyzyjny. Ja jeżdżę na układzie kierowniczym standardowym, są 3 do wyboru, komfortowy, standardowy oraz sport. Przyznam szczerze, że na sporcie w mieście on jest zbyt twardy, natomiast znam ludzi, którzy jakby lubią tą bezpośredniość i twardość tego układu kierowniczego i ustawiają sobie nawet sport w mieście. Natomiast niezależnie od wyboru trybu, auto jedzie dokładnie tam, gdzie chcemy, jak na samochód, który nie jest samochodem sportowym, który jest po prostu limuzynowaty, to układ kierowniczy naprawdę daje sobie świetnie radę. Jeśli natomiast chodzi o manewrowanie, zobaczcie, że jest to bardzo proste. Zawracamy, tak? Czyli włączam kierunkowskaz w lewo. Cyk, zobaczcie, łatwo sobie zmieniam na ekranie. Bieg, pyk i z powrotem do przodu. Jest to bardzo intuicyjne, szybko wchodzi w krew. Natomiast zobaczcie, jak beznadziejnie działają czujniki. Jesteśmy na parkingu. Parkujemy jak zawsze. I zbliżamy się do samochodu. Co prawda Tesla zrobiła wizualizację 3D, więc wygląda to troszeczkę lepiej, natomiast oparte jest na kamerach, więc na przykład cienie, które tu widzicie, to nie samochód, tylko po prostu błędy w kamerze i niestety nie wygląda to najlepiej, ale zbliżamy się do samochodu. I zobaczcie. A dopiero w tym momencie pokazuje mi stop, kiedy jestem bardzo blisko, natomiast nie widzę dokładnie, jaka to jest odległość. Natomiast dużą zaletą i bardzo pomocnym gadżetem są 2 kamery, które są na błotnikach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaparkować równo między liniami. Kolejna sprawa to skrzypiące fotele. To niestety się pojawiło po 16 000 km. U Matiego też to występuje, a co ciekawe, on miał wymieniany fotel kierowcy po przebiegu 60 000 km. Niestety przy przyspieszaniu siły duże oddziałują na ten fotel. I on niestety skrzypi, to potrafi trochę irytować i to jest chyba taki największy jakościowy mankament w Tesli. Reszta naprawdę ciężko się doczepić. Jak przy wkurzających rzeczach już jesteśmy, no to temat wycieraczek. Tesla opiera wszystko o kamery. Czujniki przed chwilą widzieliście, wycieraczki również. Oznacza to, że kamera, która czasami po prostu wariuje, na trybie auto wycieraczki potrafi włączyć w losowym momencie. Na przykład tak jak teraz, jest totalnie sucho, nic nie pada, jakiś paproszek, jakieś zaciemnienie, oślepienie kamery przez słońce powoduje, że wycieraczki się uruchamiają. Tak samo, kiedy na przykład jedziecie i jest mały deszcz, ona potrafi włączyć najszybszy bieg, a kiedy leje przez minutę na przykład nie włączy Wam wycieraczek. Ja osobiście korzystam z manualnych wycieraczek. Podobno mają być update'y, które mają to poprawić, ale to już słyszę od 3 lat. Na chwilę obecną to po prostu nie działa i mega irytuje. Powiem więcej, irytuje też osoby, które jeżdżą Teslą i przesiadły się na Teslę. Jak pytałem moich znajomych, którzy też jeżdżą Teslą, no to pierwsze co mówili, no to co się dzieje z tymi wycieraczkami, czy coś nie jest popsute. Więc to jest bardzo duża wada. To taka podstaw, dlaczego po prostu nie ma klasycznego czujnika deszczu. Jeśli natomiast chodzi o elastyczność i zwinność, zobaczcie, jedziemy sobie 60 km na godzinę, załóżmy, że chcę kogoś wyprzedzić. Natychmiast mam pełną moc dostępną, nie ma żadnej redukcji, po prostu natychmiastowo to auto katapultuje nas do przodu. To jest niesamowite, takie wrażenia są tylko dostępne w elektrykach, a z racji tego, że Tesla elektrykiem wolnym nie jest, no to mamy także całkiem przyjemne przyspieszenie, które potrafi wcisnąć w fotel. Natomiast jeśli chodzi o asystentów jazdy, poza tym asystentem senności nowym, poza tym pikaniem o ograniczeniach prędkości, mamy ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że kiedy zjedziemy, to kierownica wibruje, kontruje nam od razu. Jeśli zjazd z pasa jest zbyt zauważalny, no to wtedy jakby Tesla pipczy
jest sygnał dźwiękowy, są wibracje i także kontra, więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo jest nieźle. Oczywiście mamy możliwość autopilota. Autopilot to jest tak naprawdę tempomat aktywny i utrzymanie pasa ruchu. Tempomat aktywny też działa na podstawie kamer, więc potrafi czasami zauważyć rzeczy, których nie ma. To jest tak zwany ghosting, który jest znany już od kilku generacji Tesli. Niestety wygląda to w ten sposób, że czasami jedziemy autostradą, nie ma dookoła nas nikogo, a nagle Tesla nam mocno schamuje. Mimo tego, że tempomat nie jest w wersji beta, autopilot, czyli utrzymanie pasa ruchu jest w wersji beta, no to Tesla nie potrafi nic zrobić z tym problemem i jest to dosyć uciążliwe, bo gdyby ktoś jechał nam na ogonie, no to mogłoby się to skończyć wypadkiem. Oczywiście, jak to w Teslach, mamy pełną wizualizację jazdy, szczytywanie pasów i znaków poziomych, to działa naprawdę fenomenalnie, jest to najlepsze w branży, rozpoznaje motocyklistów, kolarzy, busy, samochody osobowe, samochody ciężarowe. Nie rozpoznaje tramwajów. Nie wiem dlaczego. W San Francisco mają tramwaje, więc nie jest to im obce. No ale powiedzmy, że no niestety to nie działa. No i tempomat możemy także użyć w korku, ale on w korku nie działa zbyt dobrze, dlatego że zobaczcie, teraz ruszymy bardzo gwałtownie, a kiedy to auto by przed nami się zatrzymało, to byśmy dosyć mocno zostali schamowani, więc ja autopilota osobiście często nie używam. Jeśli już, to korzystam z tempomatu adaptacyjnego, który po prostu utrzymuje mi prędkość. Kolejną sprawą jest to, że jeżeli nie macie wykupionego, bardziej rozszerzonego autopilota, no to każda zmiana pasa spowoduje, że deaktywuje Wam się to utrzymanie pasa ruchu i ponownie musicie je włączać. Przy wyprzedzaniu potrafi być to uciążliwe, no i generalnie jest to totalnie niewygodne. To powinno być rozwiązane tak jak w grupie VAC, czyli kiedy zmieniacie pas, jest deaktywacja utrzymania pasa ruchu, kończycie manewr i ona automatycznie znowu się włącza, a nie musicie to robić znowu ręcznie. Jeśli natomiast też chodzi o asystentów, Tesla monitoruje naszą pozycję w kabinie, tutaj mamy kamerę nad lusterkiem i to jest akurat fajne, bo na przykład kiedy korzystamy z telefonu podczas jazdy, co oczywiście jest zabronione, no ale załóżmy, że tak robimy, no to wtedy ona jest bardziej czuła na nasze zachowania i szybciej nas upomina, jeśli chodzi właśnie o tą niezamierzoną zmianę pasa, czy na przykład hamowanie poprzedzającego pojazdu. Jeszcze zanim wyjedziemy z miasta, fajne jest to, że Tesla śledzi poprzedzający pojazd w korku. Kiedy na przykład zaśpimy, to poinformuje nas sygnałem dźwiękowym, że czas ruszać, albo jest zielone światło, albo samochód przed nami odjechał. No i co? Wjeżdżamy na drogę szybkiego ruchu, rozpędzimy się do 120 km na godzinę, czyli do prędkości przepisowej. I zobaczycie, że w tym aucie jest naprawdę komfortowo podróżować. I zaraz opowiem Wam o zużyciu na autostradzie, no i o mojej podróży do Hiszpanii. Wrzucamy sobie w tej chwili tempomat, 120 km utrzymanie. Wiatr jest trochę czołowy, więc jest troszeczkę głośniej, ale i tak w tym samochodzie bez muzyki jesteśmy w stanie komfortowo rozmawiać. Ja zbyt tonu nie podniosłem, a i tak myślę, że jestem dobrze słyszalny i to auto jest naprawdę dobrze wyciszone, jak na to, że nie mamy żadnego kontrdźwięku w postaci silnika spalinowego. Oczywiście możemy włączyć tego autopilota. W tej chwili nawet jak puszczę kierownicę, a jedziemy łukiem, to on sobie poradzi. Natomiast cały czas obserwuje moje zachowania i zaraz będzie mnie upominał, żebym to kierowanie przejął. Niestety coraz ciężej go oszukać, dlatego że kamery patrzą na naszą kabinę, więc już wsadzenie półlitrowej butelki między kierownicę nie spowoduje tego, że będziecie mogli jechać autonomicznie przez całą trasę. Jeśli chodzi o zużycie przy 120 km na godzinę, jest to okolice 18 kWh do 20, w zależności od temperatury i siły wiatru. To oznacza, że jadąc przepisowo z Wrocławia do Warszawy jestem w stanie tym samochodem pokonać tą trasę bez problemu na jednym ładowaniu, wyjeżdżając w pełni naładowany z Wrocławia, dojeżdżam do Warszawy, do centrum z około 16-20% baterii. Jest to rewelacyjny wynik i to pozwala na podróżowanie naprawdę w dalekie trasy. I tak sprawdziłem tą Teslę w podróży do Hiszpanii. Przejechaliśmy całą Europę, wyjeżdżając z Wrocławia, kończąc aż za Alicante, zrobiliśmy 2800 km. Łącznie ładowaliśmy się 9 razy, natomiast na trasie ja przyjmuję taktykę ładowania zupełnie inaczej. Nie ładuję się do 80 ani do 100%, tylko maksymalnie do około 60%, ze względu na to, że na zachodzie mamy troszeczkę lepszą infrastrukturę. Jest dużo ładowarek o mocy 250 kW+. Dzięki temu to auto, wiadomo, krzywa ładowania wygląda w ten sposób, że kiedy bateria jest pusta, to ładujemy się szybciej, a wraz z naładowaniem ta prędkość, ta moc ładowania spada. Można to porównać do teatru, kiedy na przykład macie widownię w teatrze i pierwsi widzowie wchodzą i bez problemu zajmują swoje miejsce, a każdy następny widz robi to coraz wolniej, no bo po prostu trybuny bardziej się zapełniają. I jest dokładnie tutaj tak samo. Czyli w momencie, kiedy mamy pustą baterię, jesteśmy w stanie osiągnąć maksymalną moc w tym samochodzie 250 kW, z tym, że tutaj też mały disclaimer, te 250 kW osiągacie tylko na chwilę, no i osiągacie je tylko i wyłącznie na ładowarkach Tesli, dlatego że w większości kable są 500 A na ładowarkach typu Ionity, Greenway i innych operatorów, których mamy w Polsce.
a Tesla podaje tych amperów po prostu okolice 700-750. No a jak wiemy, moc ładowania to napięcie razy natężenie, no i łatwo obliczyć, że kiedy mamy 500 amperów i 400V infrastrukturę, tak jak w Tesli, no to osiągniemy maksymalnie 200 kW. Jeśli chodzi o komfort na dłuższych trasach, naprawdę jedzie tutaj się bajecznie. Zarówno pasażerowie, jak i kierowcy nie są zmęczeni. To, że robicie postoje mniej więcej co 300-350 km na trasie w momencie, kiedy ładujecie się tą samą taktyką co ja, czyli jakby korzystając z maksymalnej dostępnej mocy ładowania do tego samochodu, no to ta higiena jazdy jest dużo lepsza niż jazda autem spalinowym. Ja wiem, że ktoś mi powie, o ja mogę z Wrocławia do Gdańska autem spalinowym na strzała pojechać i dojadę. Ja z tym się zgodzę. Ja elektrykiem tego nie zrobię, chyba że będę jechał 80 za tirem, ale tak nie chcę jechać, bo chcemy jeździć Teslą normalnie, jest to normalny samochód, więc no jakby ta higiena jazdy powoduje, że jestem po prostu mniej zmęczony. Co 3 godziny zrobić sobie postój na 15-20 minut jest po prostu zdrowo i w tym czasie załatwicie swoje potrzeby fizjologiczne, może coś zjecie albo nawet rozprostujecie kości. Nigdy podczas podróży tej do Hiszpanii my nie czekaliśmy na samochód, to bardziej samochód czekał na nas, no bo przy tak długiej trasie jednak te postoje są potrzebne i najzwyczajniej w świecie czy ja, czy pasażerowie po prostu tego potrzebowali. Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, na trasie trzeba liczyć się, nie będę teraz wchodził w szczegóły abonamentów, jakichś kredytków darmowych i tak dalej. Średnio 100 km na trasie kosztuje nas 40 zł. Ktoś powie, a mój diesel za 30 dojedzie. Zgodzę się, tylko prawdopodobnie Twój diesel niestety no nie ma takiej mocy jak Tesla, więc jak na auto 400-konne jest ok. Niestety prąd jest drogi na trasach, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, że między 2 a 3 zł płacimy, wyjątkiem są superchargery Tesli, które są troszeczkę tańsze, natomiast tak jak mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły, przyjmijcie 40 zł za 100 km. Natomiast kiedy jeździmy po mieście, jest bajecznie tanio, dlatego że w taryfie nocnej, ja akurat ładuję się w nocy między 22 a 6, tak też mam nastawiony samochód, on zawsze wie, że nawet jak go podłączę wcześniej, to o 22 dopiero odpala ładowanie i ja się ładuję za 50 groszy brutto w taryfie G12, czyli w taryfie nocnej i wtedy przejechanie 100 km kosztuje mnie około 10 zł. No to jest absolutna bajka. No i taki dojazd do Warszawy, no to są okolice 35-40 zł, no co jest śmiesznie tanią stawką i przebija absolutnie PKP, polskiego busa, Flixbusa, no taniej chyba byłoby tylko autostopem. Czy Teslą jeździ się przyjemnie? Jeździ się bardzo przyjemnie i ktoś, kto powie mi, że jest to auto do miasta, no to ja mam nadzieję, że udowodniłem Wam, że nie. Raz, że przejechałem całą Europę tym samochodem, ta podróż zajęła nam 2 dni i dokładnie tyle samo zajmuje ludziom z samochodem spalinowym. No logiczne jest to, że zatrzymaliśmy się na nocleg, to nie była ciągła jazda. Ładowań w tym czasie, tak jak już mówiłem, było 9, po mniej więcej 20-25 minut. Natomiast to auto nadaje się na trasy, ja tak jak mówię, przez 3 miesiące zrobiłem 16 000 km, więc raczej jeżdżę troszeczkę więcej niż przeciętny statystyczny użytkownik i jakby nie ma dla mnie miejsca, gdzie ja Teslą nie dojadę. Wiadomo, że czasami jest to przygoda, trzeba planować ładowanie jeszcze w Polsce, na zachodzie totalnie nie. Trzeba mieć ten awaryjny przedłużacz w bagażniku, ja tak dla świętego spokoju używam go raz na ruski rok, ale jednak używam. No i przyznam szczerze, że jakby wystarczy dosłownie poświęcenie 5 czy 10 minut na planowanie trasy, no i jakby jesteśmy w stanie dojechać wszędzie. Mati też jeździ Teslą, też podróżuje po Polsce i też nie ma problemu z tym, żeby dojechać w każde miejsce. Jakby jest to w tej chwili bezproblemowa infrastruktura, rozbudowuje się tak szybko, że już za chwilę w ogóle zapomnimy, że trzeba coś planować, po prostu będziemy jechać, a ładowarka będzie praktycznie na każdym mopie. Jeśli chodzi o rekordowy dystans, czyli przejechanie od 100% do zera, tym samochodem jesteście w stanie zrobić 500 km, tylko wtedy nie przekraczajcie prędkości 110 na godzinę. Realnie, tak normalnie jadąc, czyli do tak przepisowych tych 140, zakładając już wiosnę, czyli okolice 15 stopni, będziecie robić 400 km na pełnym ładowaniu. Natomiast nie spodziewajcie się tego, że co każde ładowanie będzie to 400 km, ale to mam nadzieję, że Wam już też wcześniej wyjaśniłem. Jeśli chodzi o planowanie trasy w Tesli, ono też występuje, to jest mega szybkie, jest to oparte na Ryzenie, ta mapa działa błyskawicznie, możecie wpisać sobie dowolny cel, natomiast Tesla w tej chwili prowadzi tylko i wyłącznie po superchargerach, więc w Polsce jest to trochę bezużyteczne, bo tych punktów jest jeszcze mniej, natomiast Tesla ma dodane do mapy punkty inne, więc jesteście w stanie przygotować baterię do ładowania tak, żeby osiągnąć jak najlepszą krzywą. Kończąc jeszcze wywód na temat nowości w Tesla Model 3, to zapomniałem na śmierć powiedzieć o martwym punkcie. Poza oczywiście informacją, która wyświetla się na ekranie centralnym, mamy w tej chwili taką małą czerwoną kropkę, która pomaga nam w zmianie pasa. Fajny gadżet, fajnie, że to dodali.
I tak naprawdę podsumowując, czy warto kupić Teslę Model 3 2024? Uważam, że jest to najlepsza Tesla, jaka do tej pory wyszła, a jeździłem już wszystkimi modelami, które były dostępne w Polsce. Mówię tutaj o SC, X, Y i trójce, zarówno starej, jak i nowej. I muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili to auto jest na tyle dopracowane, na tyle dobre, że ja tutaj naprawdę nie mam się do czego doczepić. Oczywiście mogę mówić o tych czujnikach, mogę mówić o tym skrzypiącym fotelu, mogę mówić o wycieraczkach, natomiast są to na tyle małe mankamenty, które da się przewalczyć, które rekompensuje przyjemność z jazdy. Tym autem jeździ się bajecznie, połyka się kilometry, chce się jeździć w dalekie trasy, a jak gra Tesla Model 3 2024, mamy w tej chwili 18 głośników i muszę przyznać, że wrażenia audio są tutaj też bardzo, bardzo dobre. Jak na samochód za te pieniądze, bez opcjonalnego audio, gra świetnie, możemy dostosować swoje ustawienia, jest equalizer. No i co najważniejsze, mamy subwoofer, więc jak ktoś lubi mocniejszy bas, to bierzcie model long range, no bo niestety w standard range'u subwoofera nie ma. Natomiast Tesla audio bardzo pozytywnie zaskakuje i przyznam szczerze, że też wyeliminowali te bolączki, które były w poprzedniej, czyli w momencie słuchania na przykład rapu z mocniejszym basem, no to niestety tamte drzwi rezonowały. Tutaj jest lepsze wygłuszenie, no i tym samym też nie ma tego rezonowania audio. Kończymy nie w innym miejscu niż na ładowarce, bo chcę Wam pokazać, że to auto naprawdę potrafi szybko się ładować. Bateria odpowiednio przygotowana, jesteśmy na 5%, podłączamy i zaraz zobaczycie, że tutaj osiągniemy maksymalną moc dla tej ładowarki, czyli 140 kW, a auto pokaże, że do 80% naładujemy się w około pół godziny. Więc to jest naprawdę spoko czas, bo w tym czasie możemy iść na zakupy albo coś zjeść, bo jesteśmy w centrum handlowym, poczekać nawet lub zagrać w grę, oglądać film, popracować. No i te pół godziny ładowania wystarczą nam na ponad 400 km po mieście. Wydaje mi się, że do przeżycia. Jak widzicie, 140 kW, a czas do 80% to 35 minut. Ona jest niestety nisko zawieszona, w podłodze mamy baterię i czasami potrafimy otrzeć. Mi się zdarzyło często ocierać Teslą przy jakichś większych dziurach, przy zjeździe na drogi szutrowe, czy po prostu przy wjeździe na wyższy krawężnik, więc to trzeba mieć na uwadze. Niestety to auto jest niskie, natomiast z takich większych wad użytkowych naprawdę nie mam do czego się doczepić. Jest to bardzo fajny samochód w tych pieniądzach, który jest dobrze skonfigurowany, dobrze wyposażony, no i który naprawdę daje radość z jazdy. Chcemy nim jeździć, chcemy pokonywać kilometry, a co chwilę update'y, tak jak w iPhone'ie, przynoszą nowe funkcje, które powodują jeszcze większe wrażenia z tego wszystkiego. Skąd bierze się hejt na Teslę? Myślę, że z nieświadomości takiej, że one się palą, że się długo ładują. Zobaczcie, wystarczy odpowiednio przygotować samochód do ładowania i auto ładuje się w pół godziny do 80%. A ktoś, kto podjechałby na przykład na zimnej baterii i na 50% baterii, też ładowałby się tyle samo do 80%. Więc to są właśnie te niuanse, które powodują, że ten hejt występuje. Zobaczcie, 15 kWh naładowane w 6 minut i 40 sekund. Cały czas mamy maksymalną moc do tej ładowarki, czyli to wystarczy, żeby przejechać 100 km po mieście. Mniej niż 7 minut ładowania. Jeszcze mały mankament Tesla Model 3, to zobaczcie, ten magnes na brud. Tutaj jest to pokryte jakimś innym materiałem i bardzo ciężko to domyć. Widziałem, że użytkownicy też innych Tesli skarżą się na grupach. Mamy taki mały, estetyczny mankament, szczególnie widoczny w białym kolorze. Jeśli czegoś zabrakło w tej recenzji, bo ja mógłbym jeszcze o Tesli mówić godzinę, nie przeklikaliśmy się przez systemy i nie pokazaliśmy Wam jeszcze na przykład camping mode, dog mode i innych rzeczy, no to oczywiście piszcie w komentarzach, postaramy się poodpowiadać, a jeśli będzie taka potrzeba, to nagramy dodatkowy odcinek, gdzie uzupełnimy te braki. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!